naszym kosztem. Tak, proszę Państwa, to zadziwiające, nie do uwierzenia, że to jest w ogóle możliwe w państwie prawa, w państwie demokratycznym, za jaki uważamy Polskę. Tymczasem okazuje się, że nie Sejm, nie ustawy, nie decyzje społeczeństwa i opinia publiczna, nie konstytucja, nie system prawny, tylko małe zarządzenia dwóch ministerstw na polecenie premiera mogą wywrócić wszystko i mogą pozwolić na zabijanie naszych dzieci. Otóż nie udało im się w Sejmie, nie udało im się podczas konsultacji społecznych. Okazało się, że większość społeczeństwa jest przeciwko takim rozwiązaniom. Przegrali ustawę, którą głosowali w Sejmie i 3 głosami, ale przegrali. Premier był wściekły, siedział cały czerwony i był wściekły. Wyciągnął konsekwencje od posłów swojej partii, którzy w zasadzie nie mieli powodów do poczucia, że są winni. No i nie dało się, nie było większości w parlamencie. No to zrobili to metodą tak zwaną domową, czyli poprzez zalecenia 2 ministrów. Pani Leszczyny z Ministerstwa Zdrowia i pana Bodnara z Ministerstwa Sprawiedliwości. I w zasadzie osiągnęli wszystko, czego chcieli. Decyzja polityczna, ale sprzedana jako gest, jako super działanie dla dobra kobiet, dla dobra Polek, żeby były bezpieczne, żeby były zdrowe. Proszę Państwa, takich kłamstw naprawdę trudno usłyszeć. Natomiast sposób, w jaki to zostało zrobione, narusza po prostu cały system prawny polski i wiele osób nie jest w stanie uwierzyć, że to w ogóle jest możliwe, a niestety jest. Co oni zrobili? Otóż zrobili aborcję praktycznie na życzenie, rozciągając wyjątki. I tutaj rozciągnęli przede wszystkim ten wyjątek dotyczący zdrowia psychicznego, ale w zaleceniach, które wydało Ministerstwo Zdrowia, jest powiedziane, że wystarczy, żeby jeden lekarz psychiatra napisał, że jest zalecenie dokonania aborcji, bo to tej kobiecie szkodzi, ona jest z tego powodu chora. No i nie można robić ani konsultacji, ani jeszcze ponownych sprawdzania jej stanu zdrowia, czyli praktycznie nie można jej leczyć, natomiast trzeba szybko i sprawnie dokonać aborcji, bo to dziecko jej zagraża. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak ratowanie zdrowia poprzez zabicie dziecka. Czasami obecność dziecka powoduje, że nie bardzo można leczyć kobietę, ale w sytuacji chorób psychicznych, no to trzeba by coś rozdzielić, bo co innego choroba psychiczna, która jest leczona latami, która jest bardzo poważnym problemem i tu lekarz, który leczy, powinien być takim stałym opiekunem tej kobiety, który bierze pod uwagę wszystkie za i przeciw. No i w tym momencie wystarczy tylko jeden lekarz psychiatra, może jakiś uzgodniony, może opłacony, może nie wiemy kto. I nie można tej decyzji podważyć, bo decyzja jest ideologicznie motywowana, czyli dziecko trzeba zabić. Ale proszę Państwa, niezależnie od tego, w jakim momencie ciąży, to można zrobić tuż przed porodem, bo matka histeryzuje, bo matce się coś nie podoba, bo matka jest w stresie. Proszę Państwa, to nie jest jeszcze choroba psychiczna. To są problemy psychologiczne i na to też lekarze zwracają uwagę. Poza tym ten lekarz, który jest lekarzem prowadzącym w szpitalu, w tym momencie zostaje pozbawiony swoich praw do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoją pacjentkę. Także wszystko zostało postawione na głowie, byle tylko dokonać aborcji. To jest szeroka furtka, którą można przepuścić praktycznie wszystko. Ale proszę Państwa, to jest również naruszenie integralności i praw
lekarzy, którzy mówią o tym głośno, bo jeżeli klauzula sumienia została bardzo zasadniczo ograniczona i to ona musi być zastrzegana w bardzo wielu przypadkach już podczas podpisywania umowy o pracę i tak dalej, no to jest niezgodne z ustawą. Natomiast tak naprawdę to lekarz ma się nie mądrzyć, tylko ma wykonać to, co życzy sobie kobieta, czyli aborcja na żądanie. No i proszę Państwa, co mamy dalej? Dalej mamy pozbawienie praw dyrektora szpitala. On nie może być katolikiem, on nie może być uczciwym lekarzem. On musi zrobić tak, żeby ta aborcja była dokonana bez żadnej dyskusji, bez żadnych badań lekarzy, z pozbawieniem ich praw. On musi dokonać tej aborcji i musi znaleźć kogoś, kto ją dokona. Więc już niedługo będą ogłoszenia, że szukamy aborcjonisty, ponieważ większość lekarzy w polskich szpitalach tego robić nie chce, zwłaszcza na takich warunkach. No ale on musi, a jeżeli nie, to ma być ukarany szpital. W jaki sposób? Oczywiście grzywna i oczywiście zerwanie umowy z NFZ-em. Proszę Państwa, w tym szpitalu lekarze leczą, znajdują się pacjenci z różnymi schorzeniami. Każdy z nas może trafić do szpitala z jakąś poważną sytuacją. I teraz szpital ma być pozbawiony finansowania z NFZ-u z tego powodu, że odmówiono aborcji, która jest narzucona bezprawnie. I ci pacjenci, którzy się tam leczą, mają być pozbawieni praktycznie prawa do leczenia, praktycznie prawa do pokrycia tych kosztów, a lekarz ma mieć pełną świadomość, to jest rodzaj szantażu, że szpital zostanie zamknięty, ponieważ splajtuje, bo będą tak duże koszty, nie będzie pokrycia, pomimo tego, że jest podpisana pełnoprawna umowa z NFZ-em na to leczenie. Także następne naruszenie i dobra pacjentów, i dobra lekarzy, i interesu szpitala. No krótko mówiąc, zadziwiające. I jest to metoda szantażu. Ale proszę Państwa, tu klauzula sumienia oczywiście ma się nie liczyć. Ona bardzo denerwuje rządzących, że oni mają uwzględniać czyjeś poglądy, czy czyjąś wiarę. To już zupełnie nie do pomyślenia. Natomiast ja jestem bardziej przerażona tym, co zrobił pan Bodnar, ponieważ on, wydając swoje zalecenia, wymusza, czyli szantażuje prokuratorów i sędziów, no to już jest wyjątkowy skandal, twierdząc, że w jakiejkolwiek sytuacji o pomocnictwo w wykonaniu aborcji mają doprowadzać do umorzenia sprawy, ponieważ jest bardzo mała szkodliwość społeczna tego czynu. Mała szkodliwość społeczna. No, myśmy mieli aborcję na życzenie przez wiele lat, jeszcze za komuny, od 56 do 93 roku i wiemy, jaka była szkodliwość społeczna, jak to się przekładało na rodziny, na zachowanie kobiet, na ich cierpienie, na po prostu pewną chorobę społeczną, którą to wywoływało. Ale to już mamy o tym nie pamiętać. Oni nie chcą o tym wiedzieć, że to szkodzi i że to naprawdę bardzo często niszczy no ten fundament, na którym siedzimy, przede wszystkim te relacje międzyludzkie, zwłaszcza relacje między kobietą a mężczyzną, między żoną a mężem, w rodzinie. No ale to ich zupełnie nie interesuje. Mała szkodliwość społeczna czynu. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do upowszechniania pigułki aborcyjnej, która jest w Polsce nielegalna, dlatego że bardzo szkodzi kobietom. Jest znacznie bardziej niebezpieczna niż aborcja chirurgiczna, tak jak to kiedyś bywało i są takie firmy, które to reklamują, za pieniążki oczywiście, bo tego się za darmo nie sprzedaje, ale kobieta ma to wziąć w domu, a kiedy zacznie się coś dziać nie tak, no to wtedy ma iść do szpitala. I znowu za nasze pieniądze będzie leczona, nie będzie żadnej informacji, że to było prowokowane poronienie, kobieta będzie cierpieć, kobieta będzie miała najrozmaitsze powikłania, a nawet zdarzają się przypadki zgonów i tu wystarczy się rozejrzeć po krajach, które to dopuściły. Naprawdę nie uświadamiamy społeczeństwu, jak bardzo to jest niebezpieczne. Ale co mówi pan premier? Pan Tusk mówi, że
Dzięki temu, co zrobili nasi ministrowie, wreszcie będzie dobrze, będzie porządek i że my to zrobimy dla dobra kobiet, dla ich bezpieczeństwa, no i żeby chciały rodzić dzieci. To znaczy, wniosek jest taki, że jeśli się zabija dzieci, to kobiety będą chciały rodzić dzieci, bo jeżeli je poczną, będą mogły je zabić. W szczególnych przypadkach tu jest taka szeroka brama, że w każdym przypadku, jeśli się trochę ktoś obróci. Czyli praktycznie dziecko zostało pominięte całkowicie. Nie ma ani żadnych praw, ani żadnego odniesienia. Jest tu pomysł totalny lewicowy i według tego schematu to jest realizowane. Jest to też schemat, można powiedzieć, zachodniego świata, bo w większości krajów właśnie takie rozwiązania są wprowadzane. Więc te kontakty i te sprzedawanie Polski do Unii Europejskiej, do pewnej urowniłowki, tym razem zachodniej, no to dokładnie widać właśnie na tym postępowaniu. Obywatel nie ma nic do powiedzenia, powinien się dostosować i wystarczy, jak jakiś minister da zarządzenie. Proszę Państwa, to już nie jest demokracja. To już nie jest demokracja, bo się nie słucha głosu społeczeństwa, który ewidentnie jest przeciwko temu, żeby zabijać dzieci na żądanie, na życzenie, żeby w ten sposób rozwiązywać sprawy. Gdyby to było w Sejmie, to by była chociaż dyskusja. Moglibyśmy przedstawić bardzo sensownie mówiących i przekonująco mówiących specjalistów, którzy naprawdę znakomicie znają tą sprawę. Można by było ją zaprezentować społeczeństwu. A tak, po cichutku, wszystko można, no ale przecież to dla dobra kobiet. Proszę Państwa, proszę się nie dać oszukać. Aborcja powoduje bardzo poważne powikłania dla kobiety i większość kobiet cierpi. Ci, którzy mają dawać ten glejt, że wolno, że należy dokonać aborcji, czyli psychiatrzy, stają przed pewną barierą, pewną ścianą, ponieważ większość z nich zdaje sobie sprawę, że dopiero po aborcji zaczynają się prawdziwe problemy. Niektórzy je podcinają, mówią, że nieprawda, że nie ma żadnych problemów. Proszę Państwa, te problemy są, jest to udowodnione, jest syndrom poaborcyjny, ma on różne objawy, ale proszę Państwa, jeśli kobieta jest słabsza psychicznie, jeżeli ona już miała problemy ze zdrowiem psychicznym, to szansa na to, że wystąpią u niej powikłania, stan depresyjny, najrozmaitsze problemy właśnie w tej przestrzeni, które będą trudne do leczenia i bardzo długotrwałe, no jest bardzo duża. Czyli ten lekarz zdaje sobie sprawę, że ta kobieta może wpaść na przykład w taką depresję, że będzie chciała popełnić samobójstwo. No mieliśmy to na oczach Polski, kiedy właśnie jedna z kobiet tak to przeżywała. Lekarka dała znać, że ona może popełnić samobójstwo, no i zrobiono z tego pokazówkę, jak to się ją krzywdzi, ponieważ jej dobro osobiste zostały podważone. No ale przeżyła to wszystko. Natomiast interpretacja jest naciągana. No i w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z lekarzem, który bierze odpowiedzialność za pacjenta, czyli tak zwanym lekarzem prowadzącym. Jemu nie wolno, bo minister zdrowia zabroniła mu, dokonać ponownych badań, zrobić konsultacje, sprawdzić, o co tu w zasadzie chodzi i jakoś prowadzić tą pacjentkę, żeby jej się nic nie stało. On ma tylko wykonać aborcję, ma zabić dziecko i nic więcej. No ale ten lekarz zdaje sobie sprawę, że będą następstwa. Ale następstwa są również tak zwane somatyczne, czyli po prostu cielesne, czyli po prostu zaczyna się problem taki czasami bezpośredni, bo aborcja nie jest obojętna. Są krwotoki, są najrozmaitsze stany zakażeń, są sepsy, które zagrażają nawet nie tylko zdrowiu, ale również życiu. Najrozmaitsze powikłania, których tu wszystkich wymieniać nie będę, bo lista jest bardzo długa, ale są też powikłania długoterminowe. I nie tylko psychika cierpi długoterminowo, ale również fizyczność. Czyli zdrowie tej kobiety może zostać na tyle naruszone, że ona na przykład będzie niepłodna na całe swoje dalsze życie, albo będzie niedonoszone dzieci rodziła, czyli z mniejszą wagą urodzeniową, czyli z większą szansą na różnego rodzaju powikłania.
w przyszłości. Także to również przerabialiśmy, kiedy została zabroniona aborcja i patrzyliśmy na statystyki, to liczba poronień gwałtownie spadła, jak również zaczęła spadać liczba dzieci, które nie przeżywają porodu, które mają problemy po urodzeniu, z niską wadą urodzeniową, śmiertelności noworodków. To wszystko jest powiązane, ale dla dobra kobiet. Dla dobra kobiet, bo ona nie chce mieć dziecka, więc trzeba jej pomóc. Proszę Państwa, to jest tak ideologiczne, lewicowe zagranie i propozycja, że naprawdę nas szokuje, że można to było przeprowadzić w taki sposób. Ale ja chciałam zwrócić uwagę, że my musimy zdawać sobie sprawę z tego, co nam wmuszono, co się w tej chwili dzieje i oponować. I z jednej strony pozytywnie, pomagając kobietom, które w tej chwili są przecież sytuacje czasami bardzo trudne. Potrzebna jest pomoc dla tej kobiety, potrzebne jest ciepło, serdeczność, rozmowa, czasami pomoc materialna. I w Polsce są duże możliwości udzielania takiej pomocy. Zresztą każdy z nas może być apostołem w życiu tej kobiety. Na to trzeba zwrócić uwagę. Trzeba rozmawiać ze swoją młodzieżą, bo im się wmawia, że dziecka nie ma, że to jest dla dobra kobiety, że to jest jej wolność. Wolność. Najczęściej to jest pod przymusem, pod presją, w wielkim stresie. To nie jest wolność. Wolność na czym innym polega. Ale trzeba z naszymi młodymi rozmawiać, żeby oni sobie uświadamiali, co się im proponuje i ile za to będą musieli zapłacić. Także, proszę Państwa, to wszystko naszym kosztem. I my również zapłacimy za tę aborcję w szpitalach z kieszeni naszych podatków, bo po prostu z kieszeni polskiego podatnika jest również finansowany NFZ, czyli będziemy płacić za te aborcje, natomiast na poważne choroby będzie coraz mniej pieniędzy, bo to jest również studnia bez dna. W naszych szpitalach za nasze pieniądze na dobrą sprawę, na życzenie i to aż do porodu, bo nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli psychiatra napisze, że aborcja jest konieczna do wykonania. Także, proszę Państwa, żyjemy w takiej rzeczywistości. Bardzo namawiam, żeby poczytać opinie profesorów, lekarzy, którzy na ten temat się wypowiadają. Możecie je Państwo znaleźć na naszej stronie. Adres internetowy www.hli.org.pl. I staramy się tam umieszczać jak najwięcej dobrze i rzetelnie opracowanych informacji na temat obrony życia i rodziny. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.